Witajcie telewidzowie kolejnego dnia. U nas jest 3:55. Wstaliśmy 10 minut temu. Jak Mari? Dobrze. Dobrze? Pospałaś? Ja tak średnio. Cały czas się kręciłem, budziłem. No, To kilka razy mnie wulkan obudził. mnie też. Pakujemy się już teraz, końcówka i zbieramy się, bo za 5 minut wychodzimy. My już gotowi, tylko nasz przewodnik robi lekkie problemy. Zasugerował nam, żebyśmy nie wychodzili nawet, bo pogoda nie jest na tyle dobra. O, idziemy? Vamos? Sí, una recomendación. Coś nam tutaj będzie tłumaczył kolega. En dado caso, Wygląda na to, że ruszamy powoli. Mamy 1,5 godziny na szczyt. No i chcemy zdążyć na wschód słońca. I mamy nadzieję, że nam się to uda. No bo po to tutaj przyszliśmy, żeby oglądać wschód słońca. Zobaczcie, jakie ciężkie podejście. Krok w górę i do tyłu. Cały czas się zjeżdża. Sam popiół. Jak tam, Martino? Dobrze. Ostro się zaczęło. Dość mocny kawałek. Ale dajemy radę. Ja, ale mgłę widać przez latarkę. Jesteśmy pierwsi, czekamy na innych. No, pierwszy kawałek był naprawdę ciężki. Ale myślę, że tutaj znowu się zaczyna. Tam tu niezła górka jest. Patrzcie. Znowu popiół. Robimy krótką przerwę, bo nam kilka osób zostało z tyłu. Musimy poczekać na nich. Ale mgła nam się zrobiła, weszliśmy w chmury. Zresztą widać to. Jesteśmy prawie na 3700 metrów nad poziomem morza. No będziemy wchodzić dzisiaj prawie na 4, także jeszcze trochę nam zostało. Teraz mamy krótką przerwę, bo tutaj jest jakaś dziura albo taki pas, że będziemy wchodzić ostro do góry. Robimy krótką przerwę. Tutaj idzie Marika. Jeszcze kawałek, Mari. Tam się nasza grupa dalej ciągnie. Jest nas 8 osób. Widać fuego wybuch, ale nie widać sam dym teraz. Lawy nie było. No i się klimat też zmienia. No za wiele nie widzicie, ale już coraz mniej roślinności. Tam wyżej już jest bardziej surowy klimat. Zaczyna nieźle wiać, ale jak się przyjrzycie, to widać, że słońce zaczyna wstawać. Tam nam się odsłania, no też tego nie widzicie, fuego. Tutaj fuego też prawie w całej okazałości, możemy go zobaczyć od samego spodu. Nasza grupa ma trochę problemów, jest rozciągnięta. Jesteśmy na 3840. Uhu! Jesteśmy już prawie na górze, ale jest tutaj taki wiatr i takie chmury, że nic nie widać. Jak Mari? Dobrze. Dobrze. Tam mamy wejść na górę, ale nic nie widać. Jesteśmy na 3960 metrów nad poziomem morza. Całą trasę było pięknie, widać wszystko, a teraz naszły takie chmury, że nie widać ani wschodu słońca, ani żadnego wulkanu. A my się schowaliśmy tutaj za taką skałą i się odgrzewamy. Wzięliśmy też koce z dołu. Zimno. No, zimno teraz, jesteśmy spoceni. Założyliśmy płaszcze przeciwdeszczowe, żeby nas chroniły trochę przed tym wiatrem. No, ale ogólnie to chłodno. Tam nasza ekipa gdzieś u góry, a my tutaj schowani za kamieniami, bo my tacy trochę cwańsi. Wiatr nie wieje wtedy w plecy. Ale coś nas woła, chyba zbieramy się, bo tu nie ma sensu siedzieć. No. Nie ma, bo naprawdę te chmury takie naszły, że tutaj nic nie widać. Tylko się wyziębiamy. Patrz tam. My się nadal chowamy. Właśnie fuego wybucha, ale bardzo mało widać. Chcę też, że inni się schowali tam za skałami. A najlepsza opcja teraz. Jest i fuego, obudził się, ale znowu za chmurami szybko. Dosłownie 10 sekund, nawet nie. No nie pozwolą nam te chmury na dzisiaj. Tam przed chwilą było ładnie, ale też chmury naszły i nic nie widać. A ten płomień, go tutaj widzicie? O tam, no to właśnie od fuego, dym. Nie wiem, czy to widzicie, ale jest tak zimno, że tutaj widać na kijkach, woda już zamarza. Jest i kawałek fuego nam się odsłoniło i widać te dymy tutaj co lecą. A agua jest tam wulkan, ale go nie widać, takie chmury. Kawałeczek się odchylił teraz. Wystaje głowa. Schodzimy już z góry, a fuego daje nam koncert teraz. Pięknie. Schodzimy w dół, jest trochę cieplej już teraz. Taką drogą w nocy wchodziliśmy. Tam oczywiście fuego za chmurami. Marika idzie na końcu. Zdjęcia robiła, owinięta jeszcze kocem, bo jest naprawdę zimno. Palce mi tak zmarzły. Jak będziecie tutaj wchodzić, to pamiętajcie o jakichś grubych spodniach, kalesonach. Ja mam kalesony i spodnie. Jakieś grube skarpety, bo palce u nóg teraz w tych adidasach też czuć. Najgorszy jest ten wiatr tam na górze, bo tak to by się jeszcze dało wytrzymać, ale przy tym wietrze to tam pół godziny maksymalnie. Ja mam 2 pary skarpet i też mi zimno. Erupcja! Erupcja znowu, ale pięknie. Wczoraj mieliśmy przerwę taką godzinną, nie było żadnej erupcji, a teraz już trzecia w ciągu 15 minut. Jeszcze słychać jak burza. Wow.
Jak szliśmy w górę na szczyt, to nie było po ciemku tego widać. Jak na nartach! Po kostki tego żużlu! Znowu nam chmury naszły. O, jak patrzę na tą drogę, to jestem pełna podziwu, jak my daliśmy radę tak do góry wejść. Pionowa droga. No wiadomo, górę się obchodzi dookoła, żeby dojść na szczyt, ale mimo wszystko Sam popił. sam popiół, no. Ale daliśmy radę. No daliśmy radę. Żółwik. Teraz idziemy, bo nasza grupa już tam gdzieś na dole nam uciekła. Uuu! Mariczka, trzeci zając. Czwarty. A! Ustanę. To się nie liczy. 3 zające. Marika złapała już trzeciego. Zobaczcie, jaki surowy teren tutaj. Tutaj widać, jak mocno pada, to nieźle woda ścieka. Taki wąwóz duży. No idziemy, jeszcze trochę, ale tu jest fajnie, bo można cały czas... Gorzej było pod górę, tak. Cały czas pieski nam towarzyszą. Jeden tam, drugi poszedł. Jeszcze była taka suczka z nami, która w naszym basecampie siedziała. No trochę zmarzły te pieski, ale wytrwałe są. Mamy to! 3-1. 3-1. Zając zaliczony. No i kilka poślizgi jest takich mocniejszych, ale Spodnie spadają. no. Jak tyłek boli? Nie, to takie siadanie jest tutaj, bo się jedzie tak oj. No. Widać, że tutaj jakieś prace prowadzą i utrzymują tą trasę, żeby można było wchodzić na ten wulkan. Sporo worków tutaj usypanych, żeby to bardziej nie zjeżdżało, żeby jakieś ścieżki można było powytyczać. A co ty tak, pani, z krzaka wystajesz? Czekam na ciebie. To już idę. Mamy to! 3-2. A w sumie 2-3, bo teraz punkt dla ciebie. Już jesteśmy przy basecampach, ale jeszcze nie naszych. Do naszych jeszcze musimy kawałeczek w dół zejść. Dochodzimy już do naszego obozu. Piąteczka. Great job. Jest. Ostatnia prosta. Tak wygląda nasz kamp o poranku. Tutaj bardzo mało wieje, spokojnie jest. Myślałem, że jak wrócę stamtąd, będę szedł od razu do ogniska się ogrzać, ale tutaj jest ciepło. Fajnie. Cała trasa od naszego kampu na górę z chwilą posiedzenia na górze i powrotem tutaj zajęła nam 2 godziny 55 minut. Można by było więcej czasu spędzić na górze, gdyby pogoda dopisała, albo obejść w sumie na górze Dookoła. tego, co widzieliśmy. Tak, no ale i tak fajnie, że weszliśmy, że udało się na sam szczyt, zaliczony. Tak, chociaż ten przewodnik nas tam próbował zachęcić, żebyśmy nie wchodzili. Tak, już możemy zostać, zawrócić w połowie trasy w ogóle, no ale nie, Uparliśmy się wszyscy. się, tak, i cała grupa doszła. On jeszcze mówi, agencja nie zaleca wchodzenia, jak są takie chmury. A my, dobra, idziemy. Przez te całe 2,5 godziny, 3 godziny prawie, co ja gadam, nie napiliśmy się ani łyka wody. Mamy litr wody ze sobą mieliśmy, ale była taka pogoda, że nawet się pić nie chciało, bo ta woda zimna. Mieliśmy mieć herbatę na górze, ale kolega też wymyślił coś, że w taką pogodę to nie ma jak pić herbaty na górze. No, także o, wcale tak tamten nie było. gagatek, no. Ajajaj. No ale tak, teraz się napijemy, herbatę, zaraz śniadanie i Za gdzieś 1,5 godziny będziemy schodzić. schodzić. Z nami był przewodnik, a tutaj jest drugi pan, który zajmuje się tym kampem. Sprząta, gotuje, pilnuje, żeby był porządek, żeby nikt nas też nie okradł, bo to nie są zamykane te kampy. No i widzę, że już szykuje coś do jedzenia. Najpierw coś do picia będzie. Na rozgrzanie bierzemy herbatę, Marika, ja biorę kawę. Kierownik już przygotował. Gracias. Pięknie. Mi jeszcze został kurczak z wczorajszego lunchu, więc teraz sobie go trochę podgrilluję. Mam nadzieję, że jest ok, ale z taką temperaturą myślę, że jest dobrze. Marika też się rozkłada ze swoim. Czas wysypać popiół z butów. No zbierałeś. To nie wszystko. Dobrze, że mam białe skarpety. Ładnie się nazbierało. To ładnie, ładnie. Uwierało? Jak się idzie po tym miękkim, to nie. Jak się idzie tam po twardym, to już fajnie. Wygląda na to, że mój kurczak już jest podgrzany. I tutaj mam dodatki, ryż i sałatkę. Piesek wyczuł, że Marcin ma kurczaka i nie chce go odstąpić na krok i teraz tu siedzi inny, ale on tam ma zaglądać i zobacz z drugiej strony teraz. Dostaliśmy jeszcze marshmallow do grillowania sobie i no większość ludzi zjadła wczoraj, a my zjemy dzisiaj. Mięciuśkie, no. Jak to ściągnąć? Do buzi od razu. Po amerykańsku. Ale dobre. To masz jeszcze jedno.
Herbata. Sporo jedzenia nam tutaj zostaje i te pieski jedzą. Po co one tutaj są? Idziemy je dokarmić. Tego się nie wyrzuca, tylko tutaj mamy taką plandekę. O, Sałaty nie chcą. sałaty nie chcą. O, proszę. Spokojnie pieski, spokojnie. O, same ryż wyjadają. Nie ma mięsa już. A po obiedzie czas na deser. Ta suczka też czeka. Nikogo już przy ognisku nie ma oprócz nas, bo nasz przewodnik powiedział, że za 10 minut wychodzimy, więc musimy się iść pakować. Marii też zobaczymy, ile nas zbierała. Troszkę mniej. Troszkę mniej. W tym? Też dobrze, że białe skarpetki. O, tu więcej. Pakujemy nasze wszystkie pudełka i ciuchy, które od nich dostaliśmy, no bo to wszystko podlega zwrotowi, jak nie, to później będą nas obciążać. Maria jeszcze się grzeje. Tak samo latarki trzeba znaleźć i rękawiczki, bo już wszystko gdzieś było rzucone do plecaka, jak schodziliśmy, żeby później nie szukać. Ale Boże, gdzieś się nie zostawiło tutaj. Jest godzina 8:10, my wychodzimy z basecampu, idziemy już na dół. Tak średnio schodzi się 2,5 godziny, ale zobaczymy, ile nam to zajmie. No, mieliśmy jeszcze przy śniadaniu ładne widoki, a teraz znowu chmury naszły i Mleko. kompletnie nic nie widać. Ani agua, ani fuego. Tak. Idziemy Idziemy się- może po drodze będzie coś widać. Musimy rozgrzać trochę mięśnie, bo się zastały przy tym śniadaniu. Jak schodziliśmy z wulkanu, to byliśmy rozgrzani. A te pimpki za nami cały czas idą. 4 ich tutaj jest. Jeden przy Marice, tu drugi. I oni gdzieś tam biegają na dole cały czas. Bo najwięcej jedzenia od nas zostało. Dokładnie. Teraz czekają na inną ekipę, która przyjdzie i zmieni nas. Chmury nam wcale nie odpuszczają. Idziemy cały czas w gęstej mgle, bym powiedział. Tutaj nic nie widać, a tak byśmy mieli piękne widoki. Mari spuszcza wodę z baniaka jak samolot przy awaryjnym lądowaniu paliwo, żeby lżej było. A tak tutaj powstają nowe base campy. Kolega wnosi drzwi. Wygląda, że będą nowe drzwi w jakimś nowym domu. Albo łazienka. Albo łazienka. No, może to wygląda jak na toj-toja. Mari, miałaś rację, że to będzie nowy toj-toj. Dobra. Ale psy nas jak pilnują. Tak. Jak ktoś idzie obcy na trasie, to one wyskakują i od razu jakby na niego. Aferę robią, no bo tutaj jeść sporo dostały. Po raz pierwszy dzisiaj nam się miasto odsłoniło, ale też lekko za chmurami jeszcze. Oj, cały czas chmury, chmury, chmury. A byłyby tak piękne widoki. Trafiliśmy przedostatni najgorszy dzień, jaki mogliśmy trafić. A wiesz, jaki byłby najgorszy? Jakby cały czas padało. To tak, chciał to być deszczowy cały dzień. No. Tak, a my mamy deszczowe i chmury cały czas. Nie Także. jest źle, dzisiaj jest dobrze, jest przyjemnie, przynajmniej też się tak nie męczymy, bo w słońcu jakby się szło, to na pewno skwar. Choć nie narzekałabym na to słońce. Tak, i na te widoki, które byśmy mieli z tej z drugiej strony. Koniec płaskiego terenu, teraz zaczynają się górki. Teraz będziemy ostro szli w dół. Trzeba się pilnować. Tak. Najgorsze takie schodzenie i tu już taka droga wyślizgana, więc łatwo zjechać. No na tym żużlu to zaraz, No. tak jak schodziliśmy tam. No nie możemy się założyć, na ile zająców złapiemy. Ja mówię, że ja 2. Ja żadnego. Nie, bo wiem, że pewnie ze 3 będą. Wcześniej ściągnęliśmy kurtki, teraz Marika ściąga jeszcze drugą lajkrę, no bo ciepło się zrobiło. Czym niżej, tym cieplej będzie. Tutaj dobrze widać, jaka ta trasa jest stroma. Zobaczcie tutaj. No i tą część jeszcze wjeżdżają samochody, a my niedługo skręcimy w lewo i będziemy szli taką ścieżką dla pieszych. Zeszliśmy już z drogi, idziemy teraz taką cienką ścieżką, tylko dla pieszych. Co tam jest? Kupy. A widzicie, to tylko nie piesi, jeszcze konie tędy chodzą. Doszliśmy do miejsca, gdzie wczoraj jedliśmy obiad. Teraz jeszcze mało tutaj ludzi, no bo dopiero będą zaczynać wchodzić dzisiejszą trasę. A my idziemy dalej, nie zatrzymujemy się, nie ma przerwy. Dobrze się schodzi. Powoli, powoli. A dość szybko nam idzie. Tak? To dobrze. Bo już nie mogę się doczekać w sumie, jak będziemy na dole siedzieć w busie albo wziąć prysznic. Ale nasze plany się też dzisiaj zmieniły i nie pójdziemy sobie spać. O, Ale to później. później. Kolejni wnoszą jakieś deski na górę. Zobaczcie, wnoszą po 2 deski, po 3. Więc wyobraźcie sobie, ile tych desek trzeba wnieść na górę, żeby taki kamp zbudować. Ale to podobnie jak w Nepalu było. Też tak wnosili. Ta trasa jest najgorsza. Po pierwsze jest stromo, po drugie wchodzimy do lasu deszczowego. No i tutaj jest mokro, można się ślizgać ładnie. A z tymi butami, co my mamy... Maryka ma jeszcze okej buty, a ja mam podeszwę zdartą. Więc tu się mogę ślizgać. Z boku na bok będzie dobrze. No pewnie, że będzie dobrze. Wygląda na to, że tutaj się szykują na sezon suchy i to dobrze. Pan idzie tutaj pewnie ze swoim synem. Mają pracę i teraz zapytaliśmy go, ile dostaje za jedno wniesienie tego materiału na górę. No to powiedział, że dostaje 300 kecali, czyli 150 zł. Mówi, że w 3 godziny wchodzi i w godzinę schodzi. Także szybciej niż my, bo my wczoraj ponad 5 było? No. Ponad 5. O,
Także no w sumie 150 zł jak na warunki Gwatemali, no to nie najgorzej. No, ciężka praca, ale coś za coś. To nie jest też jakiś taki wyzysk, że dostanie tylko tam 40 zł. Tylko, Myślałam, że mniej. no ja też myślałem, że mniej. Jak na razie dobrze nam idzie, godzina 40 schodzimy, no i 0 upadków. Doszliśmy do miejsca, gdzie tutaj startowaliśmy z biletami. Jesteśmy już na dole, Marii. Jeszcze jeden odcinek i jesteśmy na drodze. Dobrze nam idzie. Marii mówi, że buty zmienia, bo palce siadają przy nich, jak się schodzi. Mam jeszcze Adidasy ze sobą, więc myślę, że to jest dobry moment na zmienienie butów. Zrobiliśmy chwilę przerwy i ruszamy dalej. Jest moc? Jest moc, buty niezmienione, zobaczymy co będzie na dole. Pamiętajcie, jak będziecie schodzić i zobaczycie kukurydzę, to znaczy, że już jesteście blisko. Takim wykopanym korytarzem teraz schodzimy. Czy to jest to miejsce, Marii? Czy jeszcze nie? To jest miejsce, gdzie mieliśmy przerwę? Tu widzę, tak, więc... A nie, jeszcze nie, tutaj się nie zatrzymywaliśmy. Więc jeszcze. Tutaj jest piękny napis Acatenango i wszyscy tam idą robić sobie zdjęcia. A ten nasz przewodnik nawet nas tutaj nie zaprowadził. Teraz nawet się nie zatrzymał, to on i poszedł dalej. Mamy ostatnią krótką przerwę. Sporo ludzi tutaj siedzi, czeka na wejście. Też sporo ludzi schodzi. Koniec przerwy, czas ruszać w ostatni odcinek, ale zobaczcie jaki piękny krajobraz. Idziemy prawą stroną, bo po lewej stronie takie kolejny, ale to oznacza, że już jesteśmy blisko. Kolega uratował gekona z tej dziury, bo tutaj w las nie mógł sobie poradzić. Ale jaki ładny. Jak ucieka. Ale spory już. Tam już widać drogę, czyli ostatnie 100 metrów przed nami. Ostatnie kilka metrów i będziemy na drodze. Już widziałem, autobus nasz stoi. Zaraz wsiadamy i odpoczywamy. Mari, ja już jestem na ostatnim metrze Parku Narodowego. Ja zaraz to będę. Dawaj. Zrobiliśmy to. Jestem z nas dumna. O, Wysiłek duży, ale warto. warto, fajnie było. Idziemy się relaksować do autobusu. Jesteśmy już w autobusie i jedziemy za jakieś 45 minut. A tak wracamy z wycieczki. Dobry komer był? Dopiero zasypiam. Wróciliśmy już do miejsca, gdzie startowaliśmy i gdzie też wypożyczaliśmy ciuchy. I na koniec mamy jeszcze smoothie z banana, więc zaraz sobie wypijemy i teraz oddamy im nasze ciuchy. Jesteśmy już z powrotem w autobusie, oddaliśmy wszystko perfekt. Nic nie brakowało i przez to, że pada deszcz, to podwiozą nas teraz aż pod sam hotel. Siedzimy teraz, jeszcze szukamy jak dostać się do tego miejsca, do którego chcemy jechać, bo agencje biorą trochę dużo na przykład z tej agencji, z której teraz jesteśmy na wulkanie, są ponad $80 za przejazd, więc z jednego miejsca do drugiego, tutaj w Gwatemali to trochę dużo. Jesteśmy już u nas pod hotelem. Idziemy, mamy jeszcze kilka metrów. Wykąpaliśmy się, pachniemy, no i można byłoby powiedzieć, że idziemy spać, prawda? Przydałoby się. Ale nie u nas. Zmieniły się nam plany, więc zapraszamy do oglądania dalej. My już spakowani idziemy teraz do centrum i będziemy chcieli złapać autobus, który zawiezie nas do stolicy. W Antigua oczywiście nasze drogi zawsze prowadzą przez market. Gdzie byśmy nie szli, no to idziemy przez market. Powoli dochodzimy na stację autobusową. Idziemy zapytać, o której odjeżdża ostatni autobus do Guatemala City. Podpytaliśmy jednego kierowcę. Teraz nam pokaże, który bus jedzie do... No, atrás de esta casa. A, jeszcze dalej trzeba iść. Przyszliśmy jeszcze do naszej knajpeczki na kanapki. Ja mam z kurczakiem, Marika też ma z kurczakiem. Dobre? Dobre. Ale my już zmęczeni Ja nie jesteśmy. siedzę. Z tamtej strony jest stacja autobusowa, tak bardziej lokalne miejscowości. A tutaj z drugiej strony odjeżdżają do Gwatemali, więc szukamy. A jeszcze dalej pan nas wysłał. Jakiś odjeżdża, pan mówi, że to nasz do Gwatemali, tak? Guate, to nasz. Siadamy. A, kolego. Matko boska. Dobra, jestem. O, ale dobrze, że są miejsca siedzące. W tych autobusach bardziej ekonomicznie w Salwadorze to było więcej miejsca czy w Nikaragui, a tutaj 4-osobowe, tutaj 3-osobowe z tej strony. Pamiętajcie, jak będziecie jeździć w takich autobusach, żeby wkładać zamknięcia w drugą stronę, no bo słyszeliśmy już kilka historii, że ktoś stał, łapę włożył i po pieniądzach. Podpytałem z tyłu, taką parę trzeba dać za bilet do Gwatemali 20 quetzali, czyli 10 zł. Do tego dworca, na który jedziemy, jest 36 km, a będziemy jechać 2 godziny. Pani wsiadła do autobusu, rozdała wszystkim cukierki, my nie wzięliśmy, bo wiedzieliśmy o co chodzi.
Oczywiście towarzyszy temu jakaś historia, no i pani teraz zbiera albo cukierki z powrotem, albo pieniądze. Wyjechaliśmy z miasta i konduktor chodzi, zbiera teraz pieniądze. Jechaliśmy godzinę 50, więc prawie 2 godziny. Autobus zjechał na jakąś taką halę, stację. Tutaj nas wysadził, tylko my tutaj dojechaliśmy do końca. No i zamawiamy Ubera i jedziemy jeszcze na inną stację teraz. Tutaj na tej stacji też sporo policji. Tam stoi jeden z długą bronią. Tutaj stoi 4 policjantów, także słyszeliśmy, że Guatemala City no to jedna z niebezpieczniejszych stolic tutaj w tym rejonie. Także dlatego też bierzemy, bo już jak widzicie jest szarówa, dlatego bierzemy Ubera. 20 quetzali. 20 quetzali, 10 zł. To jedziemy. Jesteśmy już w naszej taksówce. Zobaczcie jak ciemno, bo wszystkie szyby przyciemniane. No i jedziemy już na kolejną stację. Dojechaliśmy już na stację autobusową. Będziemy jechać tą firmą, ale jeszcze nie wiemy, czy to nasz autobus. Tak się nazywa ta firma. Idziemy się zapytać, czy to już nas, czy możemy wchodzić, czy jeszcze nie. Mamy jeszcze 1,5 godziny do odjazdu autobusu, a że jesteśmy głodni i nie będziemy mieli żadnych przystanków na jedzenie i też nie będą nic podawać, więc coś tutaj karmią, więc ja zaraz zobaczę, o co chodzi. Zamawiam sobie u pani taką łatę z wołowiny, do tego będzie ryż, makaron i to będzie kosztowało 9 zł. Kolega już zaczął krzyczeć Flores, Flores, więc my zostawiamy nasze plecaki, a raczej je załadujemy tam i wsiadamy do autobusu. Zobaczcie, kawał autobusu! Ogromny jest, ale zaraz wam pokażemy, jakie siedzenia dzisiaj sobie wybraliśmy. Dzisiaj luksus. Polecieliśmy na ostro. Wchodzimy do środka, mamy miejsce na dole. Ale to chyba nie taki autobus. To Mari. Tak? Tak, to. Mamy 3 i 6. Czyli za sobą, tak? Zobaczcie, w jakim autobusie dzisiaj będziemy jechać. Właśnie tak, należy nam się po tym wulkanie wczorajszym, dzisiejszym raczej. Ja tu już 2 dni bez snu w sumie, więc należy się wyspać. Tak, będziemy jechać w sumie całą noc, bo wyjeżdżamy o 9, dojedziemy na 7 rano. Z lekkim poślizgiem ruszamy. A Mari tutaj się wyleguje. I hotelu szukamy, bo nas dzisiaj gościu wystawił. Oszukał nas. Chcieliśmy wziąć od niego pokój i był $35 kosztował na bookingu. Zapytaliśmy się, czy da lepszą cenę, jak przyjdziemy do niego bez bookingu, bo on musi 15% oddać dla bookingu. On mówi, że no taką samą cenę nam powiedział i mówi, to zabukujcie sobie na bookingu. Patrzymy, a on już cenę podniósł. Także taki cwaniaczek trochę z niego, no. I dojechaliśmy. Po ilu godzinach, Marii, liczyłaś? Nie, 5:40. 5:40, wyjechaliśmy po 9 jakoś 10, jesteśmy na miejscu, ale jest od razu inny klimat, inna pogoda, bo jest tak ciepło, zupełnie inaczej niż w Antigua. No i musimy teraz złapać jakąś taksówkę albo autobus. Oczywiście tutaj sporo pirani nas dopadło, cały czas nam tutaj patrzą w telefony, co my robimy, a my sprawdzamy, jak dojechać sobie jeszcze dalej, także musimy to jeszcze obmyśleć. Utargowaliśmy taksówkarza z 50 na 20. Można potwierdzić, czy to tyle. Tak. I tuk-tuki tutaj jeżdżą dopiero od 6 godziny rano. Można brać tuk-tuki. Uważajcie na nich, bo oni tutaj tak kręcą. My pytaliśmy jeszcze takiego, no wyglądał na miejscowego, a nie był miejscowym. I dawał nam jakieś informacje tutaj, jak dojechać, co zrobić. No to ten taksówkarz do niego podszedł, zjebał go, żeby nam tutaj nic nie mówił za wiele. To Marika zjebała go. Powiedziałam, co to w ogóle ma być, że miałem na informację, nie? Tak. Jeszcze tak o cuidado, nie? Do niego takim naprawdę groził mu w sensie tak nieprzyjemnie, no nie było to fajne. Coś jak na Bali. Tak. I powiedziałam, że tylko zasięgamy informacji, mamy prawo pytać. On, oczywiście. No i się uspokoił i powiedział nam cenę taksówkarz 20 nagle, nie? Jeszcze tutaj daliśmy mu 20, 10 w papierku i 10 w monecie, a jeszcze jednego brakuje. Tak, Przeliczył... przysięgam, jeszcze pokazuję, jeszcze jednego brakuje. Ja mówię, no to ja jeszcze raz policzę, bo mówię, no, Ja mam liczyłem, pewne. Marika liczyła tak. Tak, więc i się zgadzało oczywiście, więc Kręcą tutaj, uważajcie, po prostu mafia taksówkowa. Drugie Bali. Jesteśmy już na wyspie Flores i z tego miejsca, gdzie nas zostawił taksówkarz, mamy dosłownie chwilę. 3 minuty i tutaj gdzieś za rogiem powinien być nasz hotel. Ale pięknie z tyłu słońce wstaje. Jak widzicie, tuk-tuki tutaj też jeżdżą. No i jesteśmy już pod naszym hotelem. Przyjechaliśmy do wybranego hotelu i też mieliśmy wybrany pokój.
I pani powiedziała, że on jest wolny i że od 5 rano, jak przyjedziemy, my byliśmy około 6, no to będziemy mogli wejść do tego pokoju i będziemy mogli sobie iść spać, jak będziemy zmęczeni. Ale okazało się, że wczoraj w nocy ktoś przyszedł i zarezerwował ten pokój, teraz musimy czekać do 12. Także idziemy jeszcze zobaczyć tutaj obok inny hotel. Jesteśmy już w środku, idziemy teraz zobaczyć, jak wygląda pokój. O, widzę, tam z przodu jest taras na jezioro. Albo nie taras, tylko po prostu taka barierka, że można patrzeć. Zaraz zobaczymy. O, ładnie wygląda tutaj taras, można posiedzieć. Jest tu jakiś nawet fotel z samochodu. Nawet jak nie będzie pokój dobry, albo nie będzie gotowy, to można sobie tutaj pospać trochę. Bo my jeszcze zmęczeni po tym autobusie. Ja też, nogi mam. Jeszcze Marika padła na taki pomysł, żeby dzisiaj coś robić. O, dobra, jesteśmy już w pokoju. Taki... Okej, tam jeszcze mamy balkon. Szpitalny taki pokój. Jest też klimatyzacja. Quanto cuesta? 350 kecali. Zostajemy w tym hotelu, pan nam tutaj zostawił klucze, ręczniki, mówi: ja jadę córkę do szkoły zawieźć, więc sobie tutaj przyjdźcie i wejdźcie do pokoju. To my idziemy teraz odebrać walizki z tamtego hotelu. No i wpadamy tutaj, już będziemy mogli wejść i pójdziemy sobie na drzemkę. No tak, choć ja jestem tak niby zmęczona, ale chyba to zmęczenie jest takie, nie wiem, czy podróżą, czy coś, że mam ochotę coś zrobić, coś zobaczyć. Mari, w końcu musisz odespać, a nie cały czas biegasz, później przemęczona. No, to prawda. No. Ale mam ochotę po prostu dzisiaj wyjść jeszcze tak rano, ja lubię rano wstawać, jak już wiecie, pozmieniało się od czasów Azji, więc teraz jest przed 7. No i fajnie, spokojnie, cicho, więc całkiem inaczej to wygląda niż pewnie po południu. Jeszcze mamy taki taras, możemy sobie tutaj siedzieć wieczorami. Tylko nam jezioro wylało, zobaczcie, i tutaj cały deptak jest zalany, bo tutaj jest normalnie chodnik. Jezioro jakoś wysoko jest w tym roku i nie da się tutaj chodzić nawet. Ale to dobrze, będziemy mieli większy spokój. Nikt się nam tutaj nie będzie kręcił.